Witam serdecznie wszystkich użytkowników Samplitude i Sequoia. W tym odcinku chciałem Wam przedstawić wszystkie tryby silnika audio w tym programie DAW. Omówię tutaj silnik ekonomiczny Hardware Monitoring, monitoring software'owy w dwóch trybach, Software i Track FX Monitoring oraz tryby hybrydowe ze sprzętowym monitoringiem wejściowego audio oraz pełny tryb software'owy w trybie hybrydowym. Na początek zajmę się trybem Economy Engine Hardware Monitoring, którego diagram przygotowałem dla Was w tej ikonografice. I jak widzicie, mamy tutaj podział na trzy główne źródła sygnału podczas pracy w tym trybie. Mamy dwa źródła, których będziemy korzystać w monitoringu na żywo, czyli mamy wejście dla sygnałów audio pochodzącego z interfejsu audio, mamy wejście dla danych MIDI oraz dane typu offline, takie jak ścieżki audio pochodzącego z dysku twardego, ścieżki MIDI i audio pochodzące z instrumentów VST i dźwięk pochodzący w projekcie Samplitude. Jak sama nazwa wskazuje, tryb Hardware Monitoring oferuje sprzętowy monitoring audio sygnałów wejściowych z interfejsu audio i jest to ta linia. W tym trybie wszystkie sygnały pochodzące z wejść interfejsu audio przechodzą przez sprzętowy mikser naszego interfejsu audio. Ten sygnał nie bierze czynnego udziału w pracy monitoringu z naszego programu DAW, ponieważ jest obsługiwany przez mikser sprzętowy naszego interfejsu audio, w związku z czym sygnał ten jest bez latencji i finalnie kierowany jest na wyjście sprzętowe, które definiujemy w programie DAW. Do tego sygnału nie możemy dodać żadnych efektów pochodzącego z programu DAW, ponieważ jego ścieżka omija wszelkie software'owe tryby monitoringu, a co za tym idzie, nie możemy zaaplikować żadnych efektów z wtyczek VST. Jedyne co możemy zrobić, to użyć efektów sprzętowych, które mamy albo w pętli insertowej interfejsu audio, albo z pokładowego układu DSP, który obsługuje sprzętowy mikser naszego interfejsu audio. Drugi typ danych to są dane wejściowe MIDI. Ten typ danych obsługiwany jest przez protokół ASIO, w związku z czym podlega wszystkim prawom obsługi software'owej, w tym latencji, która narzucana jest przez wielkość bufora ASIO. Następnie dane te są kierowane na wyjście sprzętowe, które definiujemy w mikserze programu DAW. W tym trybie nie możemy używać również wtyczek VST na ścieżkach MIDI, ponieważ ten tryb przewiduje tylko i wyłącznie obsługę instrumentów VSTi. A jak już wspomniałem, jedyna latencja wejściowa, jaka będzie narzucana, to pochodząca z bufora ASIO, latencja równa wielkości bufora ASIO. Trzeci typ danych to są ścieżki audio, instrumenty VSTi zapięte na ścieżki oraz wszystkie wtyczki, które działają w projekcie. Ten typ danych obsługiwany jest przez bufor VIP naszego programu DAW. Służy on głównie do odtwarzania wszystkich ścieżek i bufor ten jest minimalnej wielkości 1024 sample. Wszystkie te dane kierowane są na mikser naszego programu DAW, gdzie definiujemy wyjście sprzętowe. Widzicie więc, że finalnie mamy do czynienia z trzema niezależnymi torami audio, z których każdy obsługiwany jest przez inny sprzęt, inny tor i działają one w pewien sposób niezależnie od siebie. Pokażę Wam teraz na przykładzie, jak to działa w programie DAW. Na potrzeby tego filmu pracuję w buforze 128 i jak widzicie, mamy ustawiony tryb Economy Hardware Monitoring. W tym trybie ścieżki typu audio obsługiwane są przez bufor VIP. Bufor ten ustawiacie tutaj. Sygnał ten przechodzi ścieżkę miksera audio aż na wyjście sprzętowe i w tym buforze przetwarzane są wszystkie wtyczki zaaplikowane na każdej ścieżce aż do momentu wyjścia audio. Tryb ten nie jest trybem czasu rzeczywistego, w związku z czym kiedy przerywamy odtwarzanie, cały system audio zatrzymuje się, strumień audio jest zatrzymany, co niesie ze sobą pewne konsekwencje, ponieważ nie słyszymy ogonów pogłosów, a programy typu ARA, takie jak Melodyne, nie generują dźwięków, które wymagają do tego trybu czasu rzeczywistego.
Przesuwanie nutek nie generuje żadnych pomocniczych dźwięków, które pomagałyby w tym przypadku przy dobieraniu dźwięków podczas strojenia czy jakiejkolwiek innej edycji. W trybie tym rejestracja sygnałów audio odbywa się poprzez sprzętowy monitoring, w związku z czym możemy wybrać dowolne źródło dźwięku, a poziom dźwięku monitorowanego na tej ścieżce sterowany jest przez sprzętowy mikser audio. W tym trybie możemy korzystać również z instrumentów VSTI na ścieżkach, bez uwzględnienia żadnych wtyczek na tym kanale. Jedyna latencja, jaka pojawia się na tych ścieżkach, to jest latencja równa buforowi ASIO. Jak widzicie, pomimo bardzo dużej latencji ustawionej na tej ścieżce audio, ta latencja nie pojawia się na ścieżce MIDI, gdzie obsługiwany jest instrument wirtualny, ponieważ TOR dla ścieżki z instrumentem VSTI obsługiwany jest niezależnie od ścieżki, którą obsługuje inny bufor VIP. Dlatego możemy grać do podkładu, który tak naprawdę zawiera dużą latencję. Tutaj widzimy aż 1684 milisekundy, a na tej ścieżce pojawi się tylko latencja równa buforowi ASIO. W tym projekcie mam również aktywną wysyłkę AUX do pogłosu na tej ścieżce, ale z uwagi na to, że ten tryb nie obsługuje monitoringu software'owego, sygnał z tej ścieżki wysyłany jest bezpośrednio do wyjścia sprzętowego, które definiujemy tutaj lub tutaj. Ten tryb idealnie nadaje się do nagrywania ścieżek audio i używania instrumentów VSTI, ale bez uwzględnienia efektów na ścieżkach. Ścieżki odtwarzane z projektu używają bufora VIP, wszystkie wtyczki są przeliczane, kierowane na master i finalnie na wyjście sprzętowe. Ścieżki monitorowane na żywo, takie jak tutaj z VSTI, kierowane są bezpośrednio na wyjście sprzętowe, nie uwzględniając latencji z całego projektu, dlatego mogę grać bez żadnego opóźnienia. I żadne wtyczki nie są przetwarzane w czasie rzeczywistym, gdy monitorujemy taką ścieżkę na żywo. Sumaryczna latencja pochodząca z projektu, czyli wszystkich wtyczek, które są zaaplikowane do projektu, w zasadzie nie ma znaczenia w tym trybie dla grania na żywo, ponieważ jest ona kierowana przez bufor VIP, co nie wpływa w żaden sposób na grę na żywo czy nagrywanie śladów z użyciem sprzętowego monitoringu. Przejdźmy teraz do kolejnego trybu. Ten tryb różni się od poprzedniego trybu tym, że sygnały wyjściowe audio obsługiwane są przez mikser programowy. A co za tym idzie, ścieżki audio nagrywane na żywo są przetwarzane w buforze ASIO. Tak samo jak dane wejściowe MIDI. Tutaj podobnie nie możemy korzystać z wtyczek VSTI na żywo, w związku z czym sumaryczna latencja równa jest tej, którą narzuca bufor w sterowniku ASIO. Dane z tych dwóch źródeł sygnału kierowane są na sprzętowe wyjście, zdefiniowane w mikserze programu DAW. Tak samo jak w poprzednim trybie, ścieżki audio, instrumenty VSTI, jak również obiekty są procesowane w buforze VIP, przetwarzane przez program DAW i tam miksowane na szynie master w programie DAW. Podstawowa różnica tego trybu jest taka, że dane wejściowe audio, które chcemy nagrywać do programu DAW, monitorowane są przez mikser programowy i poziom dźwięku regulujemy już z poziomu miksera programu DAW. Dlatego gdy pracujemy w dużych buforach, tutaj na wejściu pojawi się już latencja, którą narzuca sterownik ASIO w zależności od wielkości bufora. W tym trybie również, grając na żywo, nie możemy korzystać z wtyczek efektowych zapiętych na ścieżkach, tak jak ma to miejsce teraz. Sygnał po prostu nie jest kierowany do żadnej z wtyczek w mikserze, ponieważ ten tryb omija wszystkie zainsertowane wtyczki na jakichkolwiek kanałach miksera programu DAW. Kolejnym trybem jest Software Track FX Monitoring. Jak sama nazwa wskazuje, ten tryb uwzględnia już wszystkie wtyczki, które mamy zapięte na trackach aktywnych do nagrywania i z aktywnym monitoringiem. Bardzo ważne jest, by
pamiętać, że w tym trybie latencja, która pojawia się na ścieżkach, równa jest latencji bufora ASIO oraz wtyczek, które dodają latencję w łańcuchu. Dotyczy to zarówno ścieżek nagrywanych na żywo, jak i ścieżek MIDI, gdyż ścieżka sygnału jest w obu przypadkach taka sama. Czyli przetwarzana jest przez bufor ASIO wraz z wtyczkami na aktywowanych do monitoringu na żywo ścieżkach. Sygnał następnie podawany jest na sprzętowe wyjście definiowane w mikserze programu DAW. Jeśli zaś chodzi o ścieżki audio, instrumenty VSTI i obiekty odtwarzane ze ścieżek, te przetwarzane są nadal przez bufor VIP i kierowane na wyjście miksera wraz z wszystkimi wtyczkami. W tym trybie najważniejsza różnica jest taka, że wszystkie ścieżki aktywowane do monitoringu w czasie rzeczywistym, niezależnie czy są to ścieżki audio, czy ścieżki MIDI, wtyczki, które są zapięte na tych konkretnych ścieżkach, będą przetwarzane w czasie rzeczywistym w buforze ASIO. I tak dla przykładu aktywuję tutaj pogłos, który zostanie dodany do mojego instrumentu VST w grze na żywo. Jak widzicie, sygnał pojawia się na wejściu i wyjściu wtyczki i przetwarzany jest w czasie rzeczywistym w obrębie tej jednej ścieżki. Sygnał ten podawany jest na wyjście sprzętowe, w związku z czym latencja z całego projektu nie jest dodawana do tej ścieżki podczas gry na żywo, ponieważ ścieżka sygnału jest od wejścia poprzez przetwarzanie tego, co jest na ścieżce, do wyjścia sprzętowego definiowanego na ścieżce. Jeżeli jest to master output, to również tutaj. W tym trybie możemy już nagrywać audio i MIDI z efektami, ale z latencją, która jest wyłącznie w obrębie danej ścieżki, w związku z czym świetnie nadaje się do pracy z MIDI, instrumentami MIDI oraz wgrywaniem instrumentów podczas produkcji czy też aranżacji utworów. Teraz jedna ważna informacja. Jeżeli do ścieżki, którą chcemy nagrywać w czasie rzeczywistym, dodamy wysokolatencyjną wtyczkę, pomimo że system nie zlicza latencji z całego projektu, latencja pojawi się na naszym wejściu, ponieważ dodaliśmy do łańcucha wtyczkę, która generuje bardzo wysokie opóźnienie. Teraz to zademonstruję. Wtyczka FabFilter w trybie liniowej fazy dodała prawie sekundę opóźnienia. Wyłączając ją, redukujemy latencję do poziomu niemal zerowego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, która wtyczka generuje jaką latencję, możecie otworzyć okno routingu tutaj i prześledzić, która wtyczka narzuca jakie opóźnienie. W tym przypadku Reverb Superplate generuje 32 sample, a FabFilter w trybie liniowej fazy i maksymalnym ustawieniu generuje aż 66 000 próbek latencji. Podsumowując, pomimo tego, że na szynie master mamy wysokolatencyjną wtyczkę masteringową, a na innych ścieżkach w projekcie mamy wtyczki z ustawioną bardzo dużą latencją, w trybie Software Track FX Monitoring możemy grać bezlatencyjnie do podkładu z całego projektu, ponieważ latencja zliczana jest tylko z tej jednej wtyczki, a sygnał kierowany jest na wyjście sprzętowe definiowane na wyjściu tej konkretnej ścieżki, którą chcemy nagrywać. Szczególnie ten tryb polecam dla wszelkich producentów audio, aranżerów, którzy dużo korzystają z wirtualnych instrumentów i grają na żywo. Niezależnie czy jest to wejście MIDI, czy jest to wejście audio, zasada jest bardzo podobna. W tym trybie ścieżki obsługiwane są przez bufor VIP, w związku z czym duże obciążenie projektu nie powinno powodować znaczących problemów z płynnym odtwarzaniem dźwięku, ponieważ bufor 1024, który jest minimalnym dla VIP, gwarantuje już duży zapas czasu na wszelkie obliczenia projektu.
I teraz wchodzimy w tryb hybrydowy, jest to tryb niezależny od trybu ekonomicznego, jest to jakby odrębny silnik, który oferuje zupełnie inną strukturę i filozofię pracy. Ten tryb można podzielić na 4 główne źródła sygnału. Pierwszy wariant trybu Hybrid Engine to tryb hardware monitoring, który oferuje bezlatencyjny sprzętowy monitoring dla sygnałów audio pochodzących z zewnątrz, nagrywanych przez interfejs audio. I tutaj sytuacja jest podobna jak ze sprzętowym monitoringiem w trybie ekonomicznym. Sygnał jest bezpośrednio obsługiwany przez mikser sprzętowy interfejsu audio i kierowany jest na wyjście sprzętowe, w związku z czym nie bierze udziału w przetwarzaniu przez program DAW. Dzięki temu można nagrywać bezlatencyjnie, bez względu na obciążenie całego projektu w programie DAW. W tym systemie dane wejściowe MIDI mają już nieco bardziej złożoną ścieżkę przetwarzania. Oczywiście wszystko przetwarzane jest w buforze ASIO. Każda ścieżka przetwarzana jest wraz z wszystkimi wtyczkami, które są zapięte zarówno na ścieżkach aktywnych do nagrywania, jak i ścieżkach, które są w danym momencie odtwarzane. Jest to główna różnica pomiędzy trybami ekonomicznymi, ponieważ w trybach hybrydowych wszystkie ścieżki przetwarzane są już w buforze ASIO, a to oznacza, że bufor ten dzielony jest zarówno dla instrumentów MIDI wgrywanych na żywo, jak i ścieżek odtwarzanych z projektu, niezależnie czy są to VSTI, czy są to ścieżki audio. Naturalną konsekwencją tego, że bufor ASIO dzielony jest dla ścieżek wejściowych MIDI i ścieżek obsługiwanych z projektu, jest to, że program musi dokonać wszelkich obliczeń w jednej ramce bufora ASIO. Czyli podsumowując, kiedy gramy na żywo z instrumentów MIDI, sygnał przechodzi przez pełną ścieżkę routingu aż do miksera DAW, gdzie przeliczane są w czasie rzeczywistym wszystkie wtyczki po drodze ze ścieżek zarówno uzbrojonych do nagrywania, jak i ścieżek pochodzących z odtwarzania i latencja zliczana jest ze wszystkich ścieżek jako suma i dodana na nasze wyjście, które gramy na żywo. Niestety w tych trybach już nie możemy ominąć latencji poprzez redukcję monitoringu tylko do jednej ścieżki, tylko musimy uwzględnić latencję z całego projektu, więc jeżeli chcemy nagrywać bezlatencyjnie dane MIDI, musimy niestety powyłączać wszystkie wtyczki, które wnoszą do naszego projektu jakąkolwiek znaczącą latencję. W trybie hybrydowym jedyne dane, które przetwarzane są przez bufor VIP, to są dane, które pochodzą z obiektów oraz ze ścieżek Economy Tracks, które możemy aktywować ręcznie, co zaraz pokażę. Ścieżki te służą do odciążenia projektu z latencji obsługiwanej przez te dane, które przetwarzane są przez bufor ASIO, czy to w celu zmniejszenia ogólnej latencji na wejściu, czy to po prostu odciążenia tego bufora na rzecz bufora VIP. Na początek przedstawię ogólne cechy tego systemu w praktyce. Najważniejsze, by zrozumieć, że jest to tryb czasu rzeczywistego, w związku z czym ścieżki przetwarzane są w buforze ASIO, a co za tym idzie, wszystko działa w czasie rzeczywistym. Możecie to też zauważyć na tym, że wszystkie wizualizacje działają cały czas. Tryb hybrydowy jest trybem czasu rzeczywistego, w związku z czym trzeba pamiętać, że każda ścieżka przetwarzana jest w buforze ASIO. Co za tym idzie, każda wtyczka jest aktywna cały czas. Widać to po wizualizacjach, jak również po tym, że sygnał nieustannie przechodzi przez każdą z wtyczek zainsertowaną w projekcie. Podstawowa rzecz, którą zauważycie w tym trybie w czasie odtwarzania, jest to, że pogłosy i wszelkie efekty działają nieustannie w czasie rzeczywistym. Ogony pogłosów zostają po zatrzymaniu projektu, ponieważ cały projekt przeliczany jest nieustannie przez cały system audio. Konsekwencją takiego trybu działania jest to, że latencja, którą wprowadza każda z wtyczek zainsertowanych w projekcie, pojawi się na wejściu MIDI. Gdy w projekcie pojawi się wtyczka, która wprowadza bardzo dużą latencję do całego projektu, ta latencja również pojawi się na wejściu MIDI. Jak widzicie, pomimo że wtyczka, która wprowadza dużą latencję, znajduje się na innej ścieżce, to opóźnienie pojawiło się na tej ścieżce, w której ja wprowadzam dane MIDI na żywo.
Jest to konsekwencją, że wszystkie wtyczki działają w tej samej domenie sterownika ASIO, w związku z czym latencja musi być podliczona z całego projektu, zarówno ze ścieżek, wszelkich szyn, jak i szyny master. W tym trybie wszystkie ścieżki działają. W tym trybie wszystkie ścieżki są ze sobą połączone, jeżeli chodzi o ścieżki audio. W związku z tym również szyny AUX pracują w czasie rzeczywistym. Sygnał z tej ścieżki AUX również zostaje w czasie rzeczywistym przetworzony w grze na żywo. Kiedy włączę wtyczkę o dużej latencji tutaj, latencja ta zostaje odjęta od całego routingu audio po ponownym wciśnięciu odtwarzania. Teraz tej latencji już nie będę widział na swojej ścieżce granej na żywo. Sygnał grany na żywo pojawia się zarówno na szynie AUX, jak i na wtyczce zapiętej na szynie master. Należy pamiętać, że w trybie hardware monitoring tylko ścieżki typu MIDI są przetwarzane przez cały routing, natomiast ścieżki audio są przetwarzane w trybie sprzętowym, w związku z czym nie przechodzą przez routing programowego miksera z naszego programu DAW. To dzieje się dopiero w następnym trybie, który właśnie teraz Wam omówię. W ostatnim wariancie trybu Hybrid Engine, czyli Mixer FX Monitoring, podstawową różnicą względem poprzedniego trybu jest to, że wszystkie sygnały audio pochodzące z interfejsu audio również obsługiwane są przez bufor ASIO, a więc niemal cały routing audio obsługiwany jest w domenie bufora ASIO, zarówno jeżeli chodzi o sygnały wyjściowe audio, sygnały wyjściowe MIDI, jak również ścieżki odtwarzane z projektu. W tym trybie, tak jak w poprzednim, latencja zliczana jest z całego projektu i uwzględniona jest na wyjściu miksera audio. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o obiekty oraz ścieżki Economy Tracks, które to przetwarzane są nadal w buforze VIP. Niemal wszystko, co powiedziałem w odniesieniu do poprzedniego trybu Hybrid Engine ze sprzętowym monitoringiem wejść audio, odnosi się również do tego trybu, z tą różnicą, że w tym trybie również wejścia audio są obsługiwane programowo. Oznacza to, że sygnał wejściowy z ścieżek audio przechodzi przez cały mikser z uwzględnieniem wszystkich efektów zainsertowanych na ścieżkach. Efektem jest to, że gdy aktywuję monitoring, sygnał przejdzie przez cały routing audio wraz z wtyczkami na szynie master. 1, 2, 3, raz, 2, 3. Jak widzicie, pojawiła się latencja, która jest sumą latencji wszystkich wtyczek zainsertowanych w projekcie. Dla lepszego uwidocznienia tego efektu aktywuję teraz wtyczkę o dużej latencji. Uruchomię teraz playback, żeby program zliczył latencję. I latencja ta pojawi się również na wejściu audio. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jak widzicie, jest to najbardziej kompletny tryb, jednak trzeba uwzględnić kwestię latencji. Wraz z tym, jak projekt rośnie ilość wtyczek, a tym samym rośnie ilość latencji, która sumarycznie odkłada się na wejściach, a to może uniemożliwić nam pracę w trybie niskiej latencji. Rozwiązaniem jest używanie wtyczek, które mają zerową latencję, do momentu, aż skończymy rejestrację śladów. Takich wtyczek jest sporo, na przykład ta wtyczka CoreFX Delay nie dodaje żadnej latencji. Natomiast kiedy już przechodzimy do etapu miksu czy masteringu, ogólna latencja projektu nie będzie dla nas problemem, ponieważ nie korzystamy z wejść czy to MIDI, czy audio i latencja nam nie będzie przeszkadzać. Jeśli w trakcie procesu miksu musimy dograć jakieś ślady, dobrze jest po prostu przełączyć się w tryb sprzętowego monitoringu dla wejść audio lub wejść w tryb ekonomiczny, gdzie możemy monitorować tylko wybrane ścieżki w trakcie rejestracji audio, co drastycznie redukuje latencję tylko do wtyczek, które są zapięte na danej ścieżce.
W trybach czasu rzeczywistego wszystkie wtyczki ARA, które potrzebują monitoringu na żywo, działa oczywiście monitoring pracy tych wtyczek. Także można swobodnie edytować. W trybie hybrydowym również możemy nagrywać ścieżki wewnątrz programu DAW, wybierając je jako źródło. Czego oczywiście nie możemy zrobić w trybach ekonomicznych, ponieważ mikser nie działa w trybie czasu rzeczywistego, w związku z czym ich routing nie jest ze sobą połączony. W trybie hybrydowym również możemy korzystać z zewnętrznych urządzeń analogowych podczas miksu, korzystając z wtyczki External Effect i ważne jest pamiętać, że jest to możliwe tylko w trybie hybrydowym. Jak widzicie, zachodzi pełna pętla wejścia i wyjścia. W trybach hybrydowych jest jeszcze jedna funkcja, którą można wykorzystać w tym programie DAW. Są to Economy Tracks, które możemy aktywować tylko na ścieżkach audio. Po aktywacji Economy Tracks ścieżki te nie są przetwarzane w buforze ASIO i przechodzą przez bufor VIP, co automatycznie redukuje latencję z całego projektu wtyczek, które na tej ścieżce są aktywowane. Należy jednak pamiętać, że wtyczki External Effect, które tworzyły pętle dla urządzeń analogowych na ścieżkach Economy Tracks, przestają działać. Efektem tego jest to, że latencja wprowadzona w tym przypadku przez Fab Filter w trybie Max przestaje być dodawana do łańcucha w domenie bufora ASIO, w związku z czym granie na żywo MIDI już nie powinno stanowić większego problemu. No w tym przypadku mam jeszcze latencję pochodzącą z Ozona. Teraz ta latencja została zredukowana, bo wyłączyłem wtyczkę i można grać. Myślę, że zasada działania jest logiczna i dosyć prosta w zrozumieniu. Ważne by pamiętać, że Economy Tracks możemy użyć tylko i wyłącznie na ścieżkach audio, na ścieżkach MIDI ona nie działa, ponieważ wejście w ścieżek MIDI obsługiwane jest tylko w czasie rzeczywistym. Mam nadzieję, że informacje, które Wam tutaj przedstawiłem, są relatywnie zrozumiałe i czytelne, że dały Wam pewien szerszy pogląd na różnice pomiędzy trybami w programie Samplitude Sequoia i że przyczynią się do tego, że będziecie umieli efektywnie wykorzystać możliwości, jakie daje ten program. Ja we własnej praktyce głównie korzystam z dwóch trybów. Economy Engine, Software, Track, FX Monitoring. Głównie korzystam podczas pracy z nagrywaniem zarówno ścieżek audio, jak i ścieżek MIDI, a tryb hybrydowy używam głównie podczas miksu i masteringu, ponieważ wtedy już latencja nie stanowi dla mnie problemu i nie muszę wyłączać wtyczek wysokolatencyjnych, a mam dostęp do pełnego routingu zarówno dla efektów analogowych zewnętrznych oraz pełnego monitoringu wtyczek ARA. W tej części chciałem Wam dać kilka praktycznych porad wynikających z mojego własnego doświadczenia, a głównie chciałem skupić się na dwóch sprawach: miksu i aranżacji. W tej chwili jestem w trybie Hybrid Engine, Mixer FX Monitoring i projekt mam uruchomiony w buforze ASIO 128. Specjalnie uruchomiłem go w tak niskim buforze, by zobrazować Wam, jak działa program z tak dużym projektem, z tak dużą ilością wtyczek na tak niskim buforze ASIO, z pełnym routingiem w tym niskim buforze ASIO 128.
Jak widzicie, okazjonalne, maksymalne skoki DSP uniemożliwiają tak naprawdę poważną pracę. Bufor ten jest za mały, by udźwignąć tak złożony projekt podczas miksu czy masteringu. Dlatego ja praktycznie nigdy nie pracuję w tak niskich buforach przy miksie w trybie hybrydowym i tutaj moja rada, byście po prostu zmieniali bufory ASIO podczas pracy, podczas miksu nad złożonym projektem. Zauważyłem na forum, że wielu z Was trzyma się jednego bufora ASIO i pracuje w nim cały czas, bez względu na to, czy projekt jest złożony, czy jest na początkowym etapie. Moim zdaniem nie jest to dobre podejście i trzeba bufory dostosowywać do aktualnej sytuacji, co pozwoli Wam uniknąć problemów z płynnością odtwarzania dźwięku i wszelkimi problemami z jakością i ilością dropów i glitchy w trakcie odtwarzania. Wiem, że z wielu z Was używa niskiego bufora, bo wgrywa również instrumenty na żywo. Pokażę Wam teraz, jak ten sam projekt zachowa się w buforze 1024 i odzwierciedli to sytuację, w której ja pracuję podczas miksu i edycji w takim projekcie. Teraz przełączę projekt na bufor 1024 i zobaczymy, jak w tym trybie będzie się zachowywał ten projekt. Projekt przełączony w tryb ASIO 1024 sample i zobaczmy, jak odtwarzany jest ten projekt. Czy pojawią się jakieś dropy, czy nie. Jak widzicie, nie pojawiła się ani jedna usterka w pracy w takim buforze ASIO i teraz podczas miksu gwarantowałoby to całkowicie komfortową i bezproblemową pracę, dlatego moja sugestia jest taka: jeżeli pracujecie nad miksem czy masteringiem, edycją, ale nie dogrywacie już nowych śladów do projektu, pracujcie w wyższym buforze ASIO, bo to Wam zagwarantuje całkowicie bezproblemową pracę, nawet z tak bardzo obłożonym projektem jak ten mój obecnie otworzony. Ale co w sytuacji, kiedy chcielibyśmy dograć jednak jakieś nowe ślady MIDI czy nowe ślady audio, a latencja uniemożliwia pracę? Zobaczmy, jak tutaj prezentuje się kwestia opóźnień. W tym celu załaduję jakąś przykładową wtyczkę. Jak słyszycie, już jest opóźnienie. Sprawdźmy teraz globalnie, jakie to jest opóźnienie ze wszystkich wtyczek z tego projektu. Mogliśmy odczytać, że DAW raportuje latencję na poziomie 491 milisekund, co praktycznie nam uniemożliwia pracę z dźwiękiem nagrywanym na żywo z monitoringiem software'owym. Więc jedynym wyjściem jest wyłączenie wtyczek w całym projekcie lub przełączenie się w tryb ekonomiczny, co też ja najczęściej robię, by dogrywać nowe ślady. Teraz się przełączymy w tryb ekonomiczny i tutaj bardzo ważna uwaga: jeżeli zmieniacie tryby ekonomii z hybrid lub z hybrid na ekonomii, musicie zamknąć projekt i otworzyć go na nowo w nowym trybie, dlatego że te tryby są ze sobą niekompatybilne i przełączanie ich na otwartym projekcie może skutkować awarią programu, zawieszeniem się, gdyż tryby te różnią się fundamentalnie, jeżeli chodzi o strukturę routingu. Także zamykamy projekt. Kiedy już projekt jest zamknięty, otwieramy control panel naszego interfejsu audio, zmieniamy na bufor na przykład 128, który jest całkowicie wystarczający do pracy na żywo. Przełączamy również tryb na ekonomiczny, na przykład Track FX Monitoring. Ten akurat tryb pozwoli nam monitorować wszystkie ścieżki na żywo z niską latencją, ale przy użyciu wtyczek VST, i ponownie otwieramy w nim projekt. Projekt ponownie otworzony w trybie ekonomii, bufor ASIO 128, no i odtwarzamy projekt.
Pamiętajmy, że teraz wszystkie ścieżki odtwarzane są przez bufor VIP, więc jest to duży bufor. Ja mam ustawiony w tym momencie na 2048. Pomimo buforu 128 ASIO, projekt odtwarzany jest całkowicie bezproblemowo, bez żadnych problemów z jakością audio, bez glitchy, bez dropów, ponieważ bufor ASIO w tym momencie nie bierze żadnego udziału w przetwarzaniu audio, a jedyny moment, w którym ASIO jest wykorzystywane, to tylko do obsługi tej jednej ścieżki, którą właśnie chcę w tej chwili nagrać. Sprawdźmy, jaka jest latencja. Działa całkowicie bezlatencyjnie. Ja mogę w tym momencie odtworzyć projekt do nagrywania. I do tego podkładu grać. Podgłośnię trochę ścieżkę, żeby było głośniej. Jak widzicie, cały projekt odtwarzany jest bezproblemowo przez bufor VIP, a ASIO obsługuje moją jedyną ścieżkę do nagrywania z niską latencją, bez żadnych dropów i bez żadnych problemów. I tutaj moja kolejna rada: jeżeli nie pracujecie z urządzeniami zewnętrznymi, nie potrzebujecie wszystkich feature'ów, które oferuje Hybrid Engine i pracujecie tylko in the box, być może Economy Engine i FX Monitoring w zupełności Wam wystarczy do pracy, gwarantując bardzo wysoką wydajność na całkiem słabych komputerach, a jednocześnie niską latencję na wejściach zawsze, kiedy tego potrzebujecie podczas kreatywnej pracy, podczas komponowania, aranżowania itd., itd. Natomiast jeszcze wracając do trybu Hybrid Engine, jeżeli miksujecie i masterujecie, pracujcie w wyższych buforach, bo to Wam zagwarantuje najlepszą możliwość wydajność i najlepszy bufor wydajności do złożonych projektów. Dzięki za wysłuchanie całego podcastu. Jeśli macie pytania, pytajcie na forum, pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem, chętnie pomogę. Trzymajcie się, pozdrowienia, cześć.